Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie zimowe. Sprawdzimy dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść w tym okresie zimowym, co odchodzi do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Zachęcam Was również do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten okres zimowy, na tych kilka miesięcy. No, tutaj jest karta siódemki buław i ona jest związana z taką odwagą, honorem, ale też z odpychaniem ataków. I zaraz powiem, o co chodzi. Niech no ja wyciągnę resztę kart. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj jest z kolei karta maga i to bardzo dobrze, dlatego że wychodzi na to, że macie siłę, motywację właśnie do pokonywania przeszkód, do starania się o to, co jest dla Was ważne i istotne. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości z kolei odchodzi czwórka buław. I to ciekawe, dlatego że wychodzi na to, że jeszcze w tym okresie zimowym nie będzie czego świętować. No oczywiście wiadomo, jeśli obchodzicie święta, Sylwestra i tak dalej, no to będzie co świętować. Ale bardziej chodzi o to, o co się staracie. Czyli jeśli jest staranie się o awans, podwyżkę, no to najprawdopodobniej dopiero na wiosnę. Ale to nie znaczy, że no, trzeba przestać się starać. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako ósemka buław, karta działania, komunikacji, parcia do przodu. I słuchajcie, jak na razie jest to bardzo silne czytanie. Pełne motywacji, pasji i też takiej gotowości do tego, aby walczyć o swoje, aby iść do przodu i się rozwijać. Koziorożce, rada dla Was. W radzie jest szóstka monet, karta związana z równowagą w braniu i dawaniu. A no właśnie, żeby nie było tak, że dajecie z siebie wszystko, a druga strona mniej, ewentualnie w ogóle, albo dajecie z siebie wszystko i nie jest gdzieś powiedziane, na przykład przez szefostwo Waszych przełożonych, że to w przyszłości ma zaplusować. No dobra, czego raczej nie robić, czego unikać? Tutaj karta sama wypadła i jest to dziewiątka buław. W takim razie ją weźmy, dlatego że się pokazała. I to też może być związane z tym, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie na jedno rozwiązanie lub na jeden taki sposób działania, żeby najprawdopodobniej wychodzić poza schematy. Z przełożenia piątka mieczy i to ciekawe, bo tutaj akurat te dwie ostatnie karty, nie to, że mi nie pasują, ale nie spodziewałem się, że będą. No, przede wszystkim dużo buław, a to dobrze, bo buławy są związane z pasją, z motywacją i no właśnie o to chodzi. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia macie piątkę mieczy. I jest to karta związana z takim lekkim poddaniem się i z brakiem komunikacji lub z brakiem takiego poczucia, że wiem, jak się za to zabrać. Myślę, że mi się uda. To jest ta karta troszeczkę bez, nawet nie to, że bezmyślności, ale braku pomysłów i wydaje mi się, że tutaj mogliśmy się podczepić pod energię z poprzednich miesięcy czy
z jesieni na przykład, bo tutaj całość kart wygląda zupełnie inaczej, więc jak dla mnie to jest wyjście z takiego marazmu, poczucia poddania się i niewiedzy, w jaki sposób się komunikować lub brać się za pewne ważne dla Was sprawy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest z kolei 7 buław i to karta związana z odwagą, z takim heroizmem i z motywacją do tego, aby odpychać ataki lub to, co jest dla Was trudne. I oczywiście nie mówię, że ktoś Was tutaj będzie atakować, ale chodzi tutaj o to, że umiejętnie odpychacie czy załatwiacie problemy dnia codziennego, bo u każdego one się pojawiają. Co jest też ważne, to to, że bardzo chętnie działacie na korzyść siebie i trenujecie swoją silną wolę. Więc jeśli rzeczywiście ostatnio była nuda, marazm i poczucie, że mam ten karnet na siłownię, ale mi się nie chce na nią chodzić, albo zaplanowałem sobie, że przeczytam 10 książek w ciągu następnych 2-3 miesięcy i nie chciało Wam się tego robić, tutaj nadchodzi siła, i po prostu też motywacja do walki z silną wolą, z utrzymywaniem jej. Zobaczcie, tutaj przychodzi do Was karta maga. I mag z jednej strony, jest to osoba, która ma wszystko pod kontrolą, dlatego że on tutaj umie pogodzić i kielichy, i miecze, monety, buławy. Jest to ktoś, kto ma wszystko, czego mu potrzeba, żeby osiągnąć sukces. I to jest karta takiego starania się, wychodzenia poza szablon, poza ramy, oraz karta takiej inspiracji. Ale ta karta też może wskazywać na osobę, która dużo gada, a mało robi. Więc albo z kimś takim się rozprawiacie, bo już Was to wnerwia i to już jest ostateczny moment na to, żeby nie wybuchnąć, ale żeby z kimś porozmawiać lub w ogóle się wycofać. Ewentualnie, to może być związane z tą Waszą słabą, silną wolą, nad którą pracujecie, ale to już powiedziałem kilka razy. Ogólnie rzecz biorąc, widzę tutaj dużo kreatywności, więc też dobry czas dla osób, które pracują tak zwanie kreatywnie. Momento. Wybaczcie. I teraz tak, zobaczcie, do przeszłości odchodzi 4 buław, która jest przepiękna i przeurocza w tej talii. Tu jest taka migdaląca się para, ale słuchajcie, patrząc na całość rozkładu i na tę kartę w tej talii, chodzi tutaj o to, że nie będzie jeszcze podpisania jakiejś umowy, jakiegoś rozejmu, szybkich efektów i rezultatów, ale pomimo tego Wy się jeszcze nie poddajecie. I to może być związane z tym, że ktoś rozpoczął dietę. 1, 2, 3, ale jakieś rezultaty nie były widoczne, więc podajecie się. Mi to się nie uda, żadna dieta nie działa. Tutaj jesteście bardziej nastawieni na długofalowe efekty. Czyli nie to, że jem więcej owoców i warzyw, a mniej słodyczy przez tydzień, tylko ogólnie w swoim życiu, przez miesiące, przez lata, po to, żeby, czuć się lepiej, zdrowiej, czy lżej, po prostu. Tu jest powiedziane, że jeszcze trzeba o coś zawalczyć, jeszcze trzeba się postarać, ale też, słuchajcie, nie ulegać rutynie w związkach i relacjach. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako 8 buław, karta właśnie szybkości, jasności, przekazu informacji. I teraz tak. Po pierwsze, nie boicie się sięgać po nowe rozwiązania, kreatywne, inne ścieżki, ale też nie boicie się rozmawiać i przejmować inicjatywę w sytuacjach, w relacjach, gdzie jest to potrzebne. Czyli powiedzmy, ktoś chowa się po kątach, udaje, że nic się nie dzieje, ewentualnie obiecuje od długiego czasu i nie dotrzymuje słowa. Wy tutaj wychodzicie takiej osobie naprzeciw.
no ewentualnie bardzo ochoczo ochoczo bardzo zabieracie się do działania, żeby ten okres zimowy właśnie, no, nie spędzić na lenistwie. Oczywiście lenistwo też jest ważne, ale z umiarkowaniem. I tutaj właśnie w Radzie jest karta 6 monet. Równowaga w braniu i dawaniu. I tyle, ile dajecie z siebie, tyle też odpoczywajcie, bo oczywiście nie samą pracą, obowiązkami i tutaj po prostu zadaniami człowiek żyje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby zwracać uwagę na balans w relacjach. No jeśli ktoś, powiedzmy, polega tylko i wyłącznie na Was, ale z siebie nic nie daje, no to tutaj trzeba zaprowadzić porządek. I no, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że ochoczo się do tego zabieracie, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Żeby inwestować dalej w to, co jest dla Was istotne. Nie poddawać się, bo rezultaty mogą być widoczne trochę później, ale będą. I czy tutaj chodzi właśnie o kursy językowe, czy o staranie się o awans, czy powiedzmy o przeprowadzkę, to już zależy od Was. Chętnie się dowiem, więc dajcie znać. I teraz tak, czego nie robić, czego unikać? 9 buław. Powiedziałbym tak, no przede wszystkim nie dajcie się zwieść i zaprowadzić w kozi róg. Czyli jeśli rzeczywiście mają być te awansy i podwyżki i tak dalej, to też, żeby wasz pracodawca na przykład podał wam konkretne kroki, którymi macie się posługiwać, które macie zdobywać, żeby otrzymać tę podwyżkę czy awans. To wszystko ma być usystematyzowane, również w waszym życiu. Czyli nie to, że nagle drastycznie zmieniacie dietę z dnia na dzień, tylko raczej stopniowo, krok po kroku, żeby nie było szoku i efektu jojo. 9 buław, no też właśnie mówi, żeby myśleć nieszablonowo i próbować nowych rozwiązań. Czyli na przykład nie opitolić kogoś jak zawsze, tylko raczej na przykład humorem albo sposobem pod włos. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w tym okresie zimowym. Na moim kanale są już czytania miesięczne, czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok już też zaraz będą się pojawiać. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.